Mam nadzieję, że pamiętasz i widziałaś filmik o pchłach, w którym mieliśmy wydrążony statyczny tekst i tło ruchome. Dzisiaj chcę Ci pokazać totalną odwrotność tego i na statycznym tle chcę Ci pokazać, jak zanimować wydrążony tekst. Myślę, że jest to naprawdę taka petarda, że spokojnie wykorzystasz ją w swoich prezentacjach, postach czy chociażby rolkach. Standardowo zaczynamy od strony głównej Canvy. No i mam nadzieję, że już wiesz, jak się zalogować bądź zarejestrować do Canvy. Jeżeli nie, to zapraszam Cię do obejrzenia mojego filmu Canva w pigułce. Link będzie w opisie tego filmu, do tamtego filmu. filmu, tak, rozumiecie. I dzisiaj zaczniemy, dzisiaj nie będę zaczynała nowego projektu, tylko przygotowałam sobie taką małą, już króciutką prezentację, można tak to powiedzieć, i dołożymy sobie do niej tylko jeden slajd, właśnie po to, żeby Wam pokazać, że można naprawdę coś z tego fajnego zrobić. Mam nadzieję, że Wam się to będzie podobało i będziecie chcieli z tego po prostu skorzystać. Tak więc zapraszam. Dobra, zmieniłam teraz widok, ponieważ będziemy edytować tą prezentację, którą już zrobiłam, którą Wam pokazałam w czołówce filmu. Więc pierwszą rzeczą, jaką robimy, to jest dodanie po prostu strony. No i musimy dodać teraz jakąś grafikę, która będzie nam pasowała do naszego jak gdyby projektu. Więc ja zaraz znajdę sobie jakiegoś grzybka, którego tutaj dodam. Czyli elementy i czekajcie, jaki tu można grzybek dodać? Mam prawdziwka. Jakie są jeszcze grzyby jadalne? Podgrzybka, kurkę. To może dodam, nie wiem, sitak? Grzyb. Nie wiem, czy coś takiego będzie. Wiecie, ja znam nazwy takie potoczne, więc... O, co ja będę się martwiła? Dodam po prostu kanie. Kania, grzyb. No i mamy. Przy kaniach trzeba bardzo uważać, bo kanie bardzo łatwo pomylić z muchomorem i to naprawdę może się źle dla nas skończyć. I tak patrzę sobie, jakie tutaj zdjęcie wybrać, żeby jakieś fajne było. O, na przykład to mi się podoba. Dobra, dodam sobie tą kanię i rozciągnę zdjęcie tak, żeby mi pasowało do całej stronki. No i dobrze, mam dodane zdjęcie kani. Generalnie teraz będę chciała dodać napis, więc wchodzimy tutaj na tekst. Klikam tutaj nagłówek i tutaj wybiorę sobie czcionkę Anton. Tak jak Wam mówiłam wcześniej, to jest najlepsza czcionka, jedna z najlepszych czcionek, które nadają się do tego wydrążonego tekstu. I ja sobie tutaj wpiszę po prostu Kania. Ok, jak widzicie, ona teraz jest bardzo mała, więc ja sobie powiększę, żeby to miało tę wielkość, jaką ja bym chciała, żeby miało. Nie wiem, czy to nie będzie teraz za duże. No może nie. Zobaczymy. Wyśrodkuję sobie między lewą a prawą stroną, żeby było idealnie. Zmieniam tekst napisu na kolor biały. No i dobra, właściwie podstawy już mamy. No i teraz następną rzeczą, którą zrobię, to jest zduplikowanie tego tekstu, czyli go powielam i nadaję mu efekt wydrążenia. No i super, mamy to. Widzicie? Jest napis wydrążony. Z tym, że ja mu zmniejszę te kontury na dużo, dużo mniejsze, bo nie potrzebujemy takich grubasów. Myślę, że... Dobra, 7, 8, 9... Dobra, 10 zostawiam. No i jak mamy teraz te kontury już na 10, to ten wydrążony tekst nakładamy sobie na ten napis Kania. Zobaczcie, tak to wygląda. Widzicie? No wiecie to, bo ja już Wam to pokazywałam wcześniej, więc na pewno to wiecie. Jestem o tym przekonana. No i dobra, mamy napis, mamy zdjęcie, no ale potrzebujemy jeszcze jak gdyby powielić zdjęcie, tak żeby wchodziło nam między te dwa napisy. Więc klikam teraz sobie po prostu na zdjęciu. Zdjęcie również duplikuję i usuwam z tego zduplikowanego zdjęcia tło. Jeżeli masz wersję Pro, robisz to za pomocą jednego przycisku. Jeżeli masz wersję darmową Canvy, no to skorzystaj ze strony Remove BG. No i teraz to zdjęcie ustawiam sobie dokładnie tak, żeby nachodziło na to zdjęcie, co jest pod spodem. Dobra, no i jest pięknie.
Mamy tak jak mamy. No i teraz musimy zmienić położenie napisu, jednego napisu i być może tego zdjęcia z wydrążonym tekstem, aczkolwiek nie wiem, zaraz zobaczymy, czy je też trzeba przesuwać. Klikam na położenie, następnie wchodzę na warstwy i ok, już widzę, że muszę tylko zamienić miejscami zdjęcie z wydrążonym tłem, zdjęcie z usuniętym tłem z napisem z wydrążonym środkiem. Zamieniam i prezentuje się to w ten sposób. No i dobrze, mamy już napis. No i teraz musimy, słuchajcie, zduplikować całą tą stronę. Więc klikam sobie na tej stronie. Klikam tutaj na te 3 kropeczki, co są na dole i mam powiel stronę. I teraz robię to jeszcze raz samo. Znowu wchodzę na te 3 kropeczki i klikam jeszcze raz powiel stronę. I tym sposobem mamy 3 niezależne strony od siebie. I wszystkie 3 strony wykorzystamy do tej jak gdyby aplikacji, nie do aplikacji, tylko do tej prezentacji, żeby uzyskać efekt pojawiania się i znikania tego tekstu. Więc pierwsze co robię, to sobie zmniejszam tą pierwszą stronę, czas jej trwania i zmniejszam ją mniej więcej tak, żeby ona miała docelowo jakieś 1,6, 1,7, jest ok. Drugą, zaraz zobaczymy jak ja mam tutaj zrobione, mam na 2,8 mniej więcej, 3,2, 2,8. Dobra, tą też zmniejszam sobie na 2,8, żeby to wszystko było w miarę jednakowej długości, żeby nie było jakichś dłużyzn. Dobra, mamy 2,7. No i tą ostatnią stronę zmienię sobie też na jakieś 1,6, 1,7. Ok. Dobra, mamy 1,7, mamy 1,7. No i teraz wchodzę na pierwszą stronę z Kanią, jak widzicie. I musimy teraz ten tekst, który tutaj jest, zarówno ten wydrążony, jak i ten pełny, przenieść do góry. Najprostszym sposobem na to, dla mnie przynajmniej, jest kliknąć na położenie. Jestem tutaj na warstwach, prawda? Wciskam przycisk Ctrl i zaznaczam pierwszy napis i z wciśniętym Ctrlem wciskam drugi napis. I tym sposobem mam obydwa napisy zaznaczone. No i teraz ten napis podsuwam do góry. Tak, żeby nie było go samego w sobie widać. Powiedzmy tak. No i mamy to. Z drugą stroną nic nie robię i na trzeciej stronie robię znowu dokładnie to samo, czyli znowu napis chowam do góry. No i znowu wciskam Ctrl i do tego myszką zaznaczam sobie tekst wydrążony i trzymając wciśnięty Ctrl zaznaczam sobie tekst pełny. I znowu podsuwam go do góry. Dobrze. No i teraz przydałoby się dodać tutaj jakieś przejścia między tymi stronami. Więc sobie klikam. Tutaj lewym przyciskiem myszy kliknęłam sobie na tym drugim zdjęciu, na trzecim zdjęciu ze smardzem i klikam dodaj przejście. I tutaj sobie wybiorę synchronizację. I gdybym nie miała innych przejść, to bym mogła kliknąć tutaj, zobaczcie, zastosuj do wszystkich i wtedy wszystkie zdjęcia by miały to samo przejście. Natomiast ja tutaj mam jedno przejście takie w kółeczku i nie chcę go zmieniać, dlatego teraz kliknę sobie znowu między tymi zdjęciami, znowu dam synchronizację i kliknę jeszcze raz. Tym razem nie trafiłam, może mi się uda zaraz trafić, a jak mi się nie uda, to klikam znowu na drugiej stronie, prawy przycisk myszy i coś źle klikam. Tu już jest dodane przejście, dobrze. Czyli muszę teraz na ostatniej stronie kliknąć, prawy przycisk myszy, też nie wiem o co chodzi, bo ja tu już chyba dodałam. A tu dodałam? Dobra, dodałam między drugą a trzecią stroną, a nie dodałam między pierwszą a drugą. Przepraszam, troszkę namieszałam, ale jeszcze raz Wam powiem. Klikamy na pierwszym zdjęciu z Kanią, które dodaliśmy. Dla Was to będzie prawdopodobnie w ogóle pierwsze zdjęcie. I dodajemy przejście. I tutaj proponuję koniecznie użyć synchronizacji. Jeżeli używacie tylko jednego przejścia, klikamy zastosuj do wszystkich stron i wtedy wszędzie te przejścia będą takie same. Ja sobie troszeczkę utrudniłam, ponieważ ja chciałam wypróbować też tutaj inny rodzaj przejścia, więc wzięłam sobie kółeczko, no i stąd było tutaj takie małe zamieszanie, że nie wiedziałam, gdzie mam kliknąć. No ale dobra, właściwie mamy robotę zrobioną. Sprawdzimy sobie tutaj od tego smardza, jak to wygląda.
osłabia, ale dobrze. Więc myślę, że teraz spokojnie możemy puścić od początku naszą prezentację. Tak to wygląda. To są te wcześniejsze slajdy, które robiłam, które były na początku. Ale się jaram tym, więc muszę wam pokazać. No niestety. Co prawda temat nie jest teraz akurat na topie, no bo grzybobranie raczej jesienią powinnam pokazać, ale spokojnie. Kocham zbierać grzyby. No i mamy to. Oczywiście ja tutaj ten temat tej prezentacji wybierałam tak bardzo, bardzo na szybko, więc no może naprawdę zastosować to, czy chociażby przy pokazywaniu jakichś miejsc z podróży, jak byliście na wakacjach, jakieś fajne miejsca widzieliście, to właśnie w ten sposób zrobić czołówkę, czy do filmu, czy właśnie do prezentacji, gdzie będziecie pokazywać resztę zdjęć. No zastosowanie jest tutaj mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Myślę, że każda z nas, czy każdy z nas znajdzie jakieś takie, które będzie mu się dobrze sprawdzało. I to był kolejny trik, który chciałam wam pokazać. Natomiast jeżeli chcesz ich jeszcze więcej, to zapraszam cię serdecznie do mojego e-booka 40 trików w Canwie. I tam znajdziesz naprawdę różne, przeróżne triki, które będą dobre zarówno dla osób zupełnie początkujących, jak i osób no już bardzo zaawansowanych. Są tam triki, które możesz stosować zarówno w Canwie Pro, jak i w Canwie darmowej. I to jest na razie taki, ten e-book to jest taki przedsmak tego, co przygotowywuję dla was i co mam nadzieję, że no wywoła w was efekt wow. Wiem, że z tym efektem się ciągle powtarzam, ale tak jest. No, efekt wow to jest efekt wow. I jeśli podobał ci się dzisiejszy filmik, to zasubskrybuj proszę mój kanał, zostaw łapkę w górę, wciśnij dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych filmów, które będę publikowała z Canwy i nie tylko. A teraz bardzo serdecznie ci dziękuję za miło spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!